Cześć, jestem Weronika, jestem tegoroczną influencerką PWC. Dzisiaj moim gościem jest Adam, z którym porozmawiamy sobie na temat możliwości rozwoju w różnych działach PWC. Więc Adam, jakbyś powiedział coś o sobie? Hej, ja jestem Adam, pracuję w PWC już 6. rok, pracowałem pierwsze 5 lat w audycie, aktualnie pracuję w usługach transakcyjnych. Zmieniałeś swój dział, wcześniej pracowałeś w innym dziale i potem przeszedłeś do innego zespołu. To chciałbyś powiedzieć w ogóle, skąd taki pomysł na przebranżowienie się? Jasne, tak, to prawda, zmieniłem dział, stało się to w tym roku tak naprawdę całkiem niedawno, bo niecałe 2 miesiące temu. Pracowałem na początku 5 lat w audycie, gdzie stałem się starszym konsultantem bądź senior associate'em, w zależności jak to nazwiemy. No i doszedłem do takiego momentu, że stwierdziłem, że chciałbym chyba spróbować sił w czymś innym, spróbować czegoś nowego, trochę nadać powiewu świeżości w mojej karierze, tak to nazwijmy. I zdecydowałem, że spróbuję czegoś pokrewnego do audytu, czyli właśnie financial due diligence, czyli taki finansowy due diligence, coś, co jest trochę wygląda jak audyt, ale na trochę inne potrzeby. Stąd też mój pomysł, żeby się przenieść do usług transakcyjnych i tam pomagać zespołom i naszym klientom. Okej, czyli co było takim największym bodźcem, możliwością rozwoju w due diligence, która Cię skłoniła do przejścia właśnie do tego zespołu? Przede wszystkim właśnie trochę ten powiew świeżości. Chciałem spróbować czegoś po prostu nowego, ale też fakt, że audyt pewnie, jak wszyscy wiemy, to jest taka trochę czynność kontrolna, natomiast to, co ja robię teraz w Financial Due Diligence, to jest takie bezpośrednie doradzanie i pomaganie klientom szacowania pewnej wartości, czy w ogóle wsparcia przy transakcjach. Więc to jest takie bardziej praca z biznesem i dla biznesu, niż taka funkcja kontrolna biznesu, która też jest często obowiązkowa, ale też często wolontaryjna na jakieś tam potrzeby wewnętrzne, więc tu teraz bardziej pracuję z biznesem dla biznesu, bardziej w konkretnym jednym rynku, w jednym segmencie. Okej, czyli jednak musiałeś trochę wykształcić inne umiejętności, ale może było coś takiego, co już znałeś ze swojego pierwszego zespołu, umiejętności, które Ci się przydały potem w due diligence? Tak, jak już wspomniałem, due diligence jest bardzo podobny do audytu, znaczy bardzo podobny, ma wiele punktów wspólnych, tak to nazwijmy, więc wiedza audytowa mi się jak najbardziej przydała, oprócz tego cała wiedza finansowa, rachunkowa czy sprawozdawcza, no bo to też po części zajmuję się tym aktualnie. No i w ogóle umiejętność takiego szybkiego uczenia się i wdrażania się w nowe wyzwania na pewno jest pomocna w tym przypadku, no ale oczywiście musiałem też się nauczyć paru nowych rzeczy. Właśnie, jakbyś mógł rozwinąć ten wątek. Jakie były największe wyzwania związane z przybranżowieniem się? Przede wszystkim to wiadomo, trochę inny charakter pracy, trochę inny, że tak powiem, taki codzienny kontakt z klientem i zespołem na danym projekcie. W ogóle też projekt wygląda inaczej niż projekt audytowy. To już nie jest badanie, to jest takie raportowanie, konstruowanie pewnego raportu. No ale przede wszystkim musiałem też się skupić na jednym biznesie, ponieważ teraz operuję na transakcjach w nieruchomościach, więc muszę poznać jak najlepiej biznes nieruchomościowy, z którym miałem trochę do czynienia podczas audytów, ponieważ miałem audyty różnych spółek nieruchomościowych właśnie, tylko dalej z punktu widzenia sprawozdawczości i rachunkowości, aniżeli takiej biznesowej, więc teraz muszę trochę się przestawić do taki biznes. Oczywiście uczę się cały czas, mam fajne wsparcie mojej szefowej i zespołu, ale to jest też fajny taki model learning by doing, tak? Czyli na bieżąco uczę się tego wszystkiego w trakcie wykonywania mojej codziennej pracy. Okej, czyli jakby PWC wspiera Cię jako pracodawca i też jakbyś spojrzał na firmę z perspektywy kultury pracy. Jakie wartości PWC prezentuje sobą, które pomogły Ci właśnie w zmianie zespołu? Myślę, że przede wszystkim taka elastyczność, tak? Mogę nie opuścić organizacji i zostać dalej w PWC, tylko po prostu w innym zespole, robiąc inne rzeczy, więc to jest też fajne, ponieważ też dla mnie to trochę redukuje jakiś tam, powiedzmy, stres czy wyzwanie zmiany w ogóle pracodawcy, systemów, hierarchii, struktury i tak dalej, więc to było pierwszym punktem, który bardzo mi w tym pomógł. Drugim na pewno byłoby to nasze CARE, taka jedna z naszych wartości PWC i cała praca z zespołem, z drużyną, ponieważ mamy taką kulturę, że jak czegoś nie wiemy, to się po prostu pytamy. No i ktoś tam zawsze chce nam po prostu pomóc i zawsze jakoś tam problem rozwiązujemy po prostu razem, własnymi siłami, a nie jestem skazany na niego samodzielnie. No i po prostu jak czegoś nie wiem, to się przyznaję. No i gdzieś tam zawsze dostanę ten coaching od poziomu wyżej albo od kolegi, koleżanki z mojego grade'u. Jasne, czyli zostałeś tak ciepło przyjęty i wszystko krok po kroku zostało. Absolutnie. Super. Dziękuję bardzo, Adam, za rozmowę i jako influencerka PWC bardzo się cieszę, że firma daje takie możliwości transferów wewnętrznych, żeby każdy mógł znaleźć odpowiednią dla siebie ścieżkę kariery, w której będzie czuł się komfortowo. Super, Tobie również dziękuję za rozmowę.